systemach chłodniczych i klimatyzacyjnych olej jest niezbędny do smarowania sprężarki i prawidłowej pracy całego układu. Z czasem ulega on degradacji, co znacznie pogarsza parametry pracy układu. Podczas awarii urządzenia i wycieku czynnika chłodniczego część oleju również może opuścić układ. Brak odpowiedniej ilości oleju będzie prowadzić do przegrzewania się sprężarki i finalnie do jej zatarcia. Aby to zobrazować, specjalnie dla Was rozciąłem sprężarkę i dzięki temu możemy zaglądać do jej wnętrza. Zobaczcie. Doszło tutaj do przepalenia uzwojeń, a przyczyną tej awarii mogła być właśnie zbyt mała ilość oleju w układzie. Podczas pracy urządzenia sprężarka systematycznie przegrzewała się i finalnie doszło do jej zatarcia. W trakcie rozcinania i demontażu poszczególnych jej elementów na wewnętrznej stronie obudowy widać było przebarwienia, które świadczą właśnie o przegrzaniu sprężarki. Z obudowy wydobywał się taki charakterystyczny zapach spalenizny, a w pozostałościach przepracowanego oleju widoczne były opiłki metalu. Istnieje ryzyko, że te opiłki właśnie trafiły do układu i mogły następnie zatkać np. zawór rozprężny. Przed wymianą sprężarki należy więc wyczyścić układ. Jest to jednak temat na osobny odcinek, a dzisiaj przedstawię Wam urządzenia, które pozwolą uzupełnić olej w układzie i zachować odpowiednie smarowanie i utrzymać prawidłowe parametry pracy. Przed sobą mam tutaj pompki do oleju marki Whirlpool, które służą do właśnie uzupełniania oleju w układzie. Mam tu przed sobą banieczkę oleju, aby pokazać Wam, jak te pompki działają. Pierwsza pompka, którą omówimy, to jest pompka R1. Została ona skonstruowana w taki sposób, aby umieścić ją bezpośrednio w pojemniku z olejem. Mamy tutaj standardowe przyłącze 1/4 oraz dedykowany wąż, więc możemy się tutaj bezpośrednio przyłączyć, a następnie przyłączyć się do układu. Pompka posiada taki regulowany króciec, więc możemy ją na daną długość zanurzyć w pojemniku. I zobaczcie, ściągam ten korek zabezpieczający i wprowadzę sobie pompkę do oleju. Zanurzamy pompkę, opiera nam się ona na korku i możemy pompować, podając olej do układu. W jednym cyklu pompka pozwala zaciągnąć maksymalnie 50 ml oleju. Kolejny model to pompka R2 o nieco innej konstrukcji, ale takiej samej zasadzie działania. Posiada taką stopkę, więc możemy ją położyć. Dokręcamy tą rurkę, którą następnie zanurzymy w pojemniku z olejem. Pompka ta jest bardziej wydajna od poprzedniczki, ponieważ w jednym cyklu możemy dostarczyć 75 ml oleju. I teraz ją zanurzę tutaj. Zobaczcie, pompka nam stoi stabilnie. W zestawie mamy dołączony też wąż zbrojony, który jest odporny na substancje zawarte w oleju. Pompka generuje też wysokie ciśnienie 15 barów. I następnie, zobaczcie, przyłączam sobie ją do króćca wylotowego. Przyłącza również 1/4 SAE, typowe w układach chłodniczych. I pompując podajemy olej do układu. Pompka może służyć też do wyciągania oleju z układu. Producent nie przewidział tej ewentualności i po prostu zastosował różne przyłącza. Jednak przy użyciu takiej złączki, którą mamy w ofercie, możemy w prosty sposób zmienić po prostu obieg. Dzięki temu uzyskałem gwint 1/4 i dalej stosujemy wąż, który jest załączony w układzie. Tu również mamy 1/4 i wtedy możemy wyciągać olej dalej do pojemnika w przypadku ewentualnie jakiegoś awarii czy remontu układu. Prawidłowa praca układu chłodniczego to nie tylko dobrze zrobione kielichy. Składa się na nią szereg czynników, a odpowiednia ilość oleju zadba o długą i bezawaryjną pracę sprężarki, która jest przecież sercem każdego układu chłodniczego.